No hej, dzisiejsza podróż nieoczywista będzie związana z lasami i drewnem. A dlaczego? Zobaczcie sami. Barlinek nieodłącznie kojarzy się z przemysłem drzewnym. Postanowiliśmy w nim poszukać śladów pierwszych wyrobów z drewna. Tak właśnie trafiliśmy do ruin starego tartaku z około 1850 roku, które były dowodem rozwoju miasteczka. Jeszcze w XIX wieku tartak zmienił się w fabrykę krzeseł i innych mebli do siedzenia Moritza Neusteina. Fabryka produkowała głównie krzesła z giętkiego drewna oraz głębokie fotele z obiciem. Produkowano tam także rzędy składanych krzeseł przeznaczonych do sal kinowych, których w tamtych czasach otwierano bardzo wiele. Po Moritzu właścicielem fabryki krzeseł w Berlin-Schenn był jego syn Kurt Neustein. Ciekawostką jest fakt, iż jego siostra o imieniu Lotte pracowała jako sekretarka i asystentka Alberta Einsteina. W 1933 roku wyjechała ze słynnym fizykiem do Stanów Zjednoczonych i pracowała u niego w Nowym Jorku do końca jego życia w 1955 roku. Jednak prawdziwym szefem fabryki była matka Kurta, Perla. Z upiętymi w kot siwymi włosami, w czarnej sukni sięgającej do stóp, wyglądała niczym strażnik więzienny, dzierżąc w dłoni skórzaną sakiewkę ze wszystkimi kluczami, nie tylko do fabryki, ale i wszystkich zabudowań.
Pracownicy zakładu pensję wypłacaną mieli co tydzień. Wypłaty naliczała im oczywiście Perla, która nie zapomniała o nich również w święta Bożego Narodzenia, przygotowując wszystkim 250 pracownikom świąteczne prezenty. Rodzina nie obchodziła żadnych żydowskich świąt, jednak raz w roku Kurt Neustein, aby wykazać solidarność z miejscowymi Żydami, udawał się na nabożeństwo odprawiane w jednym z domów przez wędrownego rabina. Krzywy Las to powierzchniowy pomnik przyrody, który na swoim obszarze grupuje ponad 50 nietypowo uformowanych sosen rosnących na obszarze około 0,3 hektara. Posadzono je najprawdopodobniej w 1934 roku. Tuż nad ziemią pień drzewa zamiast rosnąć pionowo skręca pod kątem 90 stopni i wygina się szerokim łukiem ku górze. Wszystkie pnie wygięte są w kierunku północnym. Widok, jaki tworzą te drzewa, jest naprawdę niesamowity. Dookoła tego miejsca rosną proste sosny. Wygląda więc na to, że ktoś kiedyś musiał przyczynić się do pokrzywienia tych drzew. Czy deformacja sosen była zamierzona? Taki charakter krzywizn pni sosny pospolitej jest bardzo rzadko spotykany. Widać na nich wyraźnie, że powstały w wyniku mechanicznych uszkodzeń. Na temat powstania tego lasu niewiele wiadomo. Jednak istnieje wiele hipotez próbujących wytłumaczyć to niezwykłe zjawisko. W gospodarce leśnej, a zwłaszcza w sztuce ogrodowej, znane są przypadki specjalnego uszkadzania, a później hodowli drzew nienaturalnie wygiętych do specjalnych zastosowań. Na przykład do budowy łodzi, kaldzi, mebli, sprzętów gospodarstwa domowego, a w końcu także ku ozdobie. I to by było na tyle. Do zobaczenia w niedzielę. Trzymajcie się. Cześć!